Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem weźmiemy pod lupę frakcję Khorna, samego Khorna, jak nim grać, co warto o nim wiedzieć i jakie na przykład jednostki budować najlepiej. Jeśli chodzi o same informacje, no to wszystko z moich obserwacji, z mojego gameplaya wynika, więc na pewno nie jest to idealny poradnik, ale na pewno coś Ci tam pomoże. Zacznijmy tak jak zawsze, czyli zaczynamy od góry. Jeśli chodzi o czaszki, Khorn ma coś takiego, że zdobywa on czaszki za walkę. Dodatkowo może chyba, jak pamiętam, bohater też mieć coś takiego, że wytwarza tam trochę tych czaszek. Czyli za zabijanie, za mordowanie, za na przykład budynki niektóre możemy otrzymać czaszki. I co nam te czaszki dają? Czaszki nam dają coś takiego, że możemy odpalić na przykład tron czaszek. To nam daje tyle, że mamy przychody z WP-ów, dodatkowo krwawe zastępy, na przykład minus na budowę budynków, zasięg na ruchu. No to jest dosyć dobre, jeśli na przykład mamy początek kampanii, odpalamy coś takiego i plądrujemy sobie jedną wioskę i obok na przykład drugą, bo wtedy mamy szansę dolecieć. Tym bardziej, że Khorn ma taką mechanikę, że może wykupić sobie umiejętności, że po na przykład plądrowaniu po bitwie ma kolejne dodatkowe ruchy. I nawet chyba 3-4 wioski można na jednej turze samym Khornem rozwalić, więc to jest bardzo duży bonus. Jeśli chodzi o dochód frakcji, oni bardziej polegają na tym, że po prostu plądrują, więc jak będziesz mieć non-stop minusowy dochód, nie musisz się tym przejmować aż tak bardzo. Ja na przykład zagrałem tak, że zrobiłem bardzo dużo armii, po prostu plądrowałem co chwilę. Z samego plądrowania możesz spokojnie z 50 do 150 tysięcy zebrać, zależy od etapu gry i rozbudowie swojego bohatera. Bohatera na pewno będziesz musiał budować wszystko pod plądrowanie. Dobrze, przejdźmy do budynków. Tutaj jeśli chodzi o główną Dolinę Śmierci, tak śmiesznie się nazywa, budujemy tak naprawdę, wiadomo, standardowo miasto do góry. Budujemy na przykład kuźnię, bo jest bardzo dobra, bo posiadamy wtedy wojowników chaosów Khorna z halabardami albo na przykład z podwójną bronią. Bardzo mocne jednostki, jak widzicie, sam pancerz czy tam siła broni jest ogromna. Tym bardziej, że on ma bonusy do nich, więc naprawdę dosyć fajna jednostka. Jeszcze są na przykład wnosiciele krwiopircze Khorna. Oni na przykład są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o dystans. Bardzo szybko też biegają. Więc bardzo mocna jednostka, bo ci są dosyć tacy wolni. Bo mają 38, 28 prędkości, czy mają 38, to o 10 więcej. Na pewno Khorn ma bardzo dobrą kawalerię. Jeśli sobie zobaczyć miażdżyciele czaszek. Premia do szarży bardzo duża, jeśli chodzi o pancerz bardzo duży. Siła broni też nie jest zła. Więc na pewno budynek, te 3 budynki na pewno warto sobie zbudować. I też jeśli chodzi jeszcze o armię, Khorn ma bardzo mocne jednostki typu potwory. I na przykład jeszcze przed potworami, bo tutaj mamy taką mieszankę, na przykład Minotaury Khorna są mocne i tak samo wybrańcy Khorna mają bardzo dużo pancerza, bardzo dużo ataku, no są też twardzi jak cholera. I tak samo na przykład Miażdżyciel Dusz. Do niego posiadamy też w technologiach bonusy, dosyć spore, więc to jest bardzo dobra jednostka, jeśli chodzi o wykańczanie na przykład bohaterów. I tak samo co my tutaj jeszcze mamy, rydwany. Ja osobiście rydwanami rzadko grywam, nie wiem, jakoś mi po prostu gdzieś to nie leży. Choć widziałem, że bardzo dużo ludzi gra rydwanami, więc to też dosyć fajne jednostki, też bardzo twarde. Jeśli chodzi o garnizony, w stolicy nawet byłoby warto zbudować, z tego względu zależy jaką masz technikę gry. Jeśli dużo plądrujesz i nie zostawiasz za bardzo armii tutaj, a masz na przykład krasnoludów obok, no to jest trochę lipa, bo krasnoludy ci przeskoczą, bo one mogą skakać między górami, więc wtedy ci przeskoczą bardzo szybko do stolicy, no jak nie zdążysz zbudować po prostu armii. Jeśli chodzi jeszcze o budynki, wróćmy do osad. Tutaj budujemy tylko te unikatowe przeważnie budynki. Ewentualnie możemy zbudować sobie coś typu do kontroli, jeśli chcemy na przykład trochę podbić kontrolę, jeśli gramy na wysokim poziomie trudności. Oni mają bardziej budynki do takiej zasady, że po prostu przychody z zdobywanych bitew na przykład w regionie, czy tam przylegających terytoriach, więc jedynie coś takiego warto sobie zbudować, ewentualnie na przykład wroga dyscyplina, żeby sobie zbić dyscyplinę wroga, to też jest dosyć fajna rzecz. O budynkach wydaje mi się tyle, no tutaj dużo nie mamy co mówić, bo to jest bardzo prosta frakcja. Jeśli chodzi o samym bohaterze i jego na przykład przebiegu walki, wejdźmy sobie na samego Khorna, on jest akurat mocno wylewelowany. Tu jest na przykład zrobiona taka armia, która no nie jest do pokonania, wydaje mi się, 1 na 1. Tym bardziej, że mamy już wybrańców Khorna, którzy mają cholerę pancerza, damage'a, wszystkiego. I tak samo samych wojowników z tymi podwójnymi broniami, co mówiłem, plus trochę kawalerii, jakieś 2 potwory, jeden latający, jeden zwykły. No jeśli chodzi o tak naprawdę regimenty, te specjalne fioletowe, no oni mają bardzo mocne te jednostki, więc jak najszybciej się wyleweluj. Plus jeszcze dodatkowo taki tip,
że jeśli chodzi o levelowanie Korna, on cholernie szybko leveluje, więc bardzo szybko wbijesz tam 40-50 poziom. Jeśli chodzi o wybranie na przykład technologii u Korna, na pewno wybierasz sobie to, tylko nie pamiętam, czy to się nie odblokowało na późniejszym poziomie, ale zobacz sobie, na przykład ma 1200 ataku. No to jest bardzo dużo. Takiego lorda to z niektórych składa na 3-4 strzały. Tu masz właśnie coś takiego jak na przykład zasięg na mapie kampanii plus 10% po wygranej bitwie. Właśnie o tych technologiach mówiłem, żeby sobie to wybierać. Tu na przykład jeszcze kontrola, jakieś spaczenie. No spaczenie daje to, że oni też potem będą tracić jednostki. Więc Korn pamiętaj, że robi spaczenie swoje, jakby kornowe. Jeśli chodzi o na przykład ustawianie, co najlepiej sobie wybierać, na pewno bierzemy sobie coś takiego na początek, jak przychody z plądrowania i złupienia osad. Na pewno tempo uzupełniania strat, bo on ma trochę lipę z tym. Na pewno nagły AK, tak, bo w większości Kornem będziesz chodził solo, nie będziesz miał jakiejś przybocznej armii. Utrzymanie armii warto, jakieś wyczerpanie na skutek tego wyczerpania na pewno dobre. Pozyskiwanie czaszek, no wiadomo, ostatnie też jest bardzo fajne. Ja osobiście na przykład poszedłem w te wszystkie żółte, nie poszedłem za bardzo w te czerwone. W czerwone tylko poszedłem do pancerza, no bo 10 pancerza nawet czasem uratuje dupę, jeśli masz dużo tych samych oddziałów. Tym bardziej, że jeśli chodzi o żółte, no on bardzo szarżuje, no ma 120 do szarży, więc tutaj idziemy pod szarżę, atak, zwarcie, obronę, zwarciu, sama siła broni, no żeby po prostu on mordował tych bohaterów. Jak szybko zamordujesz bohaterów, automatycznie oni tracą dyscyplinę jednostki, a czasem to bardzo dużo daje, jeśli masz słabszą armię. Więc Korn to jest po prostu takie bydle, które wlatuje w jednostki i je po prostu rozwala. Więc na pewno dobra technika jest, jeśli będziemy puszczać gdzieś tam Korna na początek, a oni nie posiadają strzelców, to warto. Musisz na pewno zwracać uwagę na to, jeśli chodzi o samą walkę, że Korn jest potworem. On jest duży, więc jeśli będą mieć dużo strzelców, to na pewno nie puszczaj go pierwszego do ataku, bo go po prostu zabiją tak szybko, że nawet nie będziesz wiedział kiedy. Chyba że idziesz już wtedy z obstawą całej armii, no to ok. Tutaj na przykład jeśli chodzi o budowanie armii, jeśli chodzi o globalne, no tutaj szału ogólnie nie ma, więc jako tako średnio się to opłaca. Na początku ok, ale w późniejszym etapie no różnie to bywa. Chyba że faktycznie gdzieś tam te armie są mocno obite, to warto. Jeśli chodzi o rekrutowanie armii, to jest na przykład taka najpotężniejsza armia, jaka może być. Tym bardziej, że tu mamy czaszkonada, którą możemy tutaj zbudować w tym budynku, gdzie on tutaj był. Tutaj. Bardzo łatwy budynek na trzecim tierze. Czaszkonada. Cholernie mocny budynek, znaczy cholernie mocna artyleria. Bardzo duży zasięg, bardzo duża siła pocisków i chyba też dosyć rozbryzgowy. Tak samo jeśli chodzi o kawalerię, minotaury, no tu jest tak naprawdę mieszanka wszystkiego. Trochę piechoty, trochę potwory piechoty, konnica bardzo mocna, no i jeszcze czaszkonady, czyli do obijania, więc tak naprawdę ta armia nadaje się na wszystkie możliwe frakcje. Każdą frakcję sobie rozwali bez problemu. Dobrze, wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystko odnośnie bohatera, samych armii, samych budynków. Buduj coś armii tego typu i będziesz tak naprawdę miał bez problemu przebijanie. Pamiętaj o plądrowaniu, żeby jak najwięcej plądrować w każdej turze. Przejdźmy teraz do czegoś takiego jak piekielna manifestacja. To daje nam coś takiego, że możemy zaznaczyć daną armię i potem na przykład wysłać coś takiego, przyzywanie wielką wrogą armię, która natychmiast cię zaatakuje. Czy jak na przykład potrzebujesz szybko jakiejś kasy, ewentualnie na przykład, nie wiem, zdobyć trochę czaszek, no to jest dosyć fajne, żeby puścić. Żeby zdobywać na przykład kolejne kroki z tej manifestacji, potrzebujesz więcej spaczenia. Spaczenie to tak naprawdę, jeśli zajmujesz na przykład daną wioskę i tutaj mamy na przykład 100% spaczenia. Więc jeśli więcej spaczenia posiadasz, tym lepsze rzeczy możesz potem sobie unikatowe odpalać po tym. Tutaj masz na przykład 10 000 czaszek za wykonanie tego wszystkiego. Jeśli chodzi o tą manifestację, to wydaje mi się, że tyle. Przejdźmy jeszcze na szybko do technologii. Jeśli chodzi o technologię najbardziej idziesz wszystko, co jest do przychodu z plądrowania. Czyli na przykład na początek to, potem na przykład przychody z łupu zdobywanych po bitwie też najlepsze, bo bardzo dużo będziesz toczyć tych bitew. No potem na przykład wziąłem w utrzymanie wojska plus pancerz. Jeśli chodzi o kolejną drzewko, to mamy przychody ze wszystkich budynków. Nie wiem po co to wziąłem, no bez sensu. Przychody z łupienia osad plus 25% to jest też bardzo dobre. W większości idziesz pod jakieś po prostu łupienie, czyli dochody z łupienia, plus jakieś pancerze do danych armii, którymi będziesz gdzieś tam grywać. Jeśli chodzi o końcowe gdzieś tam drzewka, to mamy coś takiego, że jak walczysz z daną frakcją, możesz sobie wykupić na przykład jakieś dodatkowe premie do szarży, nie wiem, odporność na ostrzał i tym podobne, czyli dane po prostu frakcje.
I tutaj na końcu mamy coś takiego, jak wymaga kolejnych 3 technologii, czy możesz sobie po prostu odblokować to za 3 wykupione technologie. I tu mamy na przykład zapasy obronne, pancerz dla lordów, punkty życia wszystkich postaci plus 10%. Więc jeśli chodzi o to wszystko, o technologię, no to też sobie osobiście poczytaj i wybierz jakąś ścieżkę. Pamiętaj, że na pewno musisz robić mocne armie, dużo plądrować, wszystko iść pod kwestię plądrowania z technologii, z jakiegoś drzewka umiejętności. Więc to tyle. Dosyć taki obszerny poradnik. Wydaje mi się, że coś Ci się z tego przyda na pewno. Na pewno nie jest idealny, więc o tym wiem. I zapraszam do lajkowania, subowania, zostawienia komentarza, podzielenia się własnych historii